Dzień dobry. Dzisiaj porozmawiamy sobie o nowym Alpine A524, bo zespół z Enstone przygotował coś nowego, szczególnie jeśli chodzi o przód nowego bolidu. Nie będziemy się skupiać dzisiaj na chociażby detalach podłogi, oczywiście wspomnimy sobie o nich, czy o detalach tylnego skrzydła, bo już teraz zdradzę, że tylne skrzydło wydaje mi się, że jest jednym z zeszłorocznych. Gotowi? To zaczynamy. Skupmy się na samym początku, oczywiście na przodzie nowego bolidu Alpine, a właściwie na samej końcówce nowego nosa tego nowego bolidu, bo widzimy, że w tym roku ta końcówka nosa jest zdecydowanie bardziej opuszczona w stosunku do tego, co widzieliśmy w zeszłym sezonie. Chociażby możemy to rozpoznać po tym, że ten główny płat przedniego skrzydła właśnie w tej centralnej części się obniża. Oprócz tego, co prawdopodobnie już rzuciło wam się w oczy, jest to, jak bardzo szeroki jest ten nowy nos. I tutaj są dwie kwestie, dlaczego ten nos może być aż tak bardzo szeroki. Po pierwsze, zespół chce jak najwięcej docisku wytworzyć właśnie w tej centralnej części przedniego skrzydła pod nosem, a drugi jest taki, że zespoły oczywiście muszą wykonać testy zderzeniowe, jeśli chodzi o nos czy monokok i kilka innych jeszcze elementów znajdujących się na bolidzie. Z tego względu ta część strukturalna, nazwijmy to tak, nosa musi mieć określoną wytrzymałość. W przypadku nosów, które są bardzo wąskie, oczywiście nie ma takiej ilości materiału w nosie w porównaniu do nosów, które są po prostu większe gabarytowo. Możliwe, że zespół Alpine miał jakieś problemy z testami zderzeniowymi tej zimy, a właściwie wiem na 100%, że mieli problemy z testami zderzeniowymi właśnie jeśli chodzi chociażby o nos. Tutaj zespół postawił na pewien kompromis, można byłoby to tak nazwać, bo teoretycznie mamy tą zaletę, że generujemy więcej docisku właśnie w tej centralnej części pod nosem, gdzieś tutaj, ale z drugiej strony mamy bardzo szeroki nos, który przez to, że generuje więcej docisku w tej centralnej części, jednocześnie będzie generował też więcej strat aerodynamicznych, więc jakieś straty, które mogą tutaj na tych narożach nosa się po prostu zakręcać pod nos i tam zawirowywać i lecieć gdzieś tutaj bardzo blisko samego monokoku, mogą powodować w dalszej części bolidu jakieś problemy, chociażby pod podłogą. Jeśli chodzi o ten kierunek, który Alpine obrało z nosem w tym sezonie, nie jestem do końca przekonany, czy jest to kierunek właściwy, szczególnie patrząc na to, że inne zespoły starają się te nosy mieć jak najsmoklejsze. Oczywiście ze względu na taki, a nie inny kierunek rozwojowy ma to swoje konsekwencje dla projektu przedniego skrzydła. Jeśli sobie popatrzymy na główne profile przedniego skrzydła, właśnie na połączeniu chociażby z nosem, to widać, że te profile w tym rejonie nie są jakoś mocno podkręcane czy obciążane aerodynamicznie. Właśnie z tego względu, żeby redukować straty, które będą wynikały z tego, że łączymy powierzchnię, która jest horyzontalna z powierzchnią, która jest pionowa. I tutaj oczywiście w tych narożach pomiędzy profilem a nosem będą tworzyły się jakieś straty aerodynamiczne. Nie podkręca się tych profili, żeby unikać tych strat. Ale Alpine ma bardzo szeroki nos, mocno właśnie obciążony aerodynamicznie w centralnej części, więc tutaj jest jeszcze pole do popisu, jeśli chodzi o rozwój i ewolucję tego rozwiązania. Bo tak patrząc, jeśli chodzi o ogół przedniego skrzydła, nie jestem pewien, czy samo przednie skrzydło, czy to rozwiązanie, że ten główny płat jest taki bardzo długi,
czy jest to nowe rozwiązanie, bo widzieliśmy update chociażby w zeszłym sezonie na Grand Prix Wielkiej Brytanii, gdzie właśnie tego typu rozwiązanie się pojawiło, gdzie ten pierwszy główny płat przedniego skrzydła przy samym tym końcowym płacie skrzydła był bardzo długi, a kolejne 3 elementy były już bardzo, bardzo krótkie. Przejdźmy sobie dalej do przedniego zawieszenia, bo tutaj dzieje się bardzo, bardzo dużo. Pomimo tego, że Alpine zostało przy tym rozwiązaniu z układem typu pushrod, który jest widoczny oczywiście tutaj, to jednak pozostałe nogi wahaczy czy drążka kierowniczego zostały całkowicie przeprojektowane. Mamy ten górny wahacz, który znajduje się tutaj. To jest przednia noga i tutaj rysuję tylną nogę górnego wahacza. Jak widać, ten punkt jest zdecydowanie wyżej niż punkt mocowania do monokoku tylnej nogi górnego wahacza. A to z kolei sugeruje nam, że Alpine, podobnie jak kilka innych zespołów, poszło drogą Red Bulla, troszkę McLarena, ale głównie Red Bulla, jeśli chodzi o projekt przedniego zawieszenia i tą geometrię tak zwaną anti-dive, która zapobiega nurkowaniu na hamowaniu. Jednocześnie nie widzimy u góry drążka kierowniczego, tak jak to miało w zeszłym sezonie. Drążek kierowniczy w Alpine w tym sezonie wylądował w linii, czy właściwie w płaszczyźnie dolnego wahacza. Tutaj widzimy te dwie nogi, które są jednocześnie drążkami kierowniczymi, a zaraz za nimi jest przednia noga dolnego wahacza, natomiast tylna noga dolnego wahacza jest widoczna tutaj. To jest, powiedziałbym, układ bardzo typowy dla obecnej generacji bolidów. Oczywiście to, czy zespół zdecyduje się na rozwiązanie typu pushrod czy pullrod, no to jest kwestia zasobów, czasu, chęć podjęcia ryzyka, bo jak James Key mówił w wywiadzie podczas prezentacji bolidu Sauber, jednak zmiana typu zawieszenia z pushrod na pullrod to nie jest tylko przerzucenie właściwie do góry nogami jednej nogi, tylko od strony mechanicznej jest to bardzo skomplikowany projekt, bo oczywiście duże zmiany w monokoku, duże zmiany mechaniczne, bo trzeba cały projekt mechaniczny tego przedniego zawieszenia wywrócić do góry nogami. To oczywiście zajmuje czas i pieniądze. Jeszcze pozostając w tym widoku z przodu nowego bolidu Alpine, to co powinno wam się rzucić w oczy? To jest bardzo nietypowe rozwiązanie, jeśli chodzi o kształt wlotów do sekcji bocznych. Bo popatrzcie tutaj, mamy ten wlot, który ma bardzo charakterystyczny kształt, przypominający literę P lub dla tych, którzy niekoniecznie lubią czy kibicują zespołowi Alpine, literę L. Pamiętacie o tych stratach aerodynamicznych, o których wspominałem, które mogą się pojawić pod tym bardzo szerokim nosem, więc wydaje mi się, że ten charakterystyczny kształt tego wlotu powietrza jest konsekwencją, może nie konsekwencją, ale próbą wyczyszczenia tej płynącej masy powietrza właśnie z pod nosa, z centralnej części przedniego skrzydła, z pomiędzy nóg przedniego zawieszenia, bo za każdą taką nogą zawieszenia gdzieś tam generujemy straty aerodynamiczne, które podążają tutaj blisko monokoku i w pewnym momencie one albo będą w standardowym rozwiązaniu wpadały właśnie do sekcji bocznej, do wlotu sekcji bocznej, albo będą trafiały do tego podcięcia pod wlotem do sekcji bocznych. Nie chcemy, żeby w tym podcięciu znajdowało się powietrze o niskiej energii, o wzburzone powietrze, i które niesie jakieś straty aerodynamiczne, a straty aerodynamiczne to jest albo opór aerodynamiczny, albo problemy w dalszej części bolidu. Więc Alpine w ten sposób wydaje mi się, że szuka jakiegoś rozwiązania, żeby troszkę wyczyścić sobie tą strugę powietrza i żeby mieć jak najwięcej energii i jak najwięcej czystej masy powietrza tutaj właśnie pod tymi dużymi
podcięciami w sekcjach bocznych. Patrząc na sekcje boczne Alpine, to oprócz tego zdecydowanie przeprojektowanego jednak wlotu powietrza do tych, że nie widać tutaj jakiejś drastycznej zmiany koncepcji, bo te geometrie, które widzimy tutaj, te charakterystyczne zjeżdżalnie, charakterystyczna taka ściana boczna w tym sidepodzie, która ma takie kolanko, że tak powiem, bardzo przypomina to, co widzieliśmy pod koniec zeszłego sezonu, więc tutaj prawdopodobnie zobaczymy jeszcze więcej nowości ze strony zespołu. Natomiast jeśli chodzi o samą krawędź i samą podłogę, to tutaj mamy coś nowego, bo jest to takie skrzydło, które jest mocowane na tych charakterystycznych metalowych mocowaniach i to widzieliśmy w innych zespołach. I nie skupiałbym się w tym momencie na samej podłodze, bo oczywiście przez to, jak ważny jest to element, zespoły będą ukrywały go jak najdłużej mogą. Natomiast jeśli chodzi o samą centralną część tej sekcji bolidu, to widać, że tutaj też nie nastąpiły jakieś drastyczne zmiany w porównaniu z zeszłym sezonem. Dalej mamy dość kwadratowy airbox. Mam wrażenie, że ten airbox jest jeszcze bardziej kwadratowy niż w zeszłym sezonie, ale to za chwilę wam pokażę na innym ujęciu. Oczywiście dalej mamy tą kontynuację tych, jakby to powiedzieć, dział wyrzutowych. Dalej z tyłu mamy zawieszenie typu pushrod, podobnie jak z przodu. Jednakże na prezentacji przedstawiciele zespołu twierdzili, że bardzo dużo czasu spędzili nad rozwojem tylnego zawieszenia. Tak, z mojego punktu widzenia nie widać na pierwszy rzut oka jakichś większych zmian, jeśli chodzi o ustawienie nóg. Mogą to być zmiany, które faktycznie bardzo mocno poprawiają osiągi, ale nie są to zmiany, które bez nałożenia na siebie dwóch geometrii czy dwóch kinematyk tylnego zawieszenia będziemy w stanie zauważyć z dostępnych zdjęć. Myślę, że jeśli chodzi o tylne zawieszenie Alpine, to tak samo jak z podłogą będziemy musieli poczekać na prawdziwy samochód. Jeśli chodzi o tylne skrzydło, to jestem zadziwiony tym, że nie widzimy tutaj tej tak zwanej wolnej krawędzi górnego płata, oczywiście przy końcówce, przy tym bocznym płacie tylnego skrzydła, bo Alpine miało to rozwiązanie już w zeszłym sezonie, tylko podobnie jak z przednim skrzydłem w Las Vegas jeździli z geometrią, która jest bardzo podobna do tego, co widzimy tutaj. Więc to też sugeruje, po raz kolejny zresztą, że Alpine w zeszłym sezonie mogło mieć jakieś problemy z korelacją danych i oby te problemy nie ciągnęły się za nimi w tym sezonie, bo to może być dla nich kolejny słaby sezon. Na koniec jeszcze kilka małych detali, chociażby lusterka, które są spójne z tym, co widzieliśmy pod koniec zeszłego sezonu, więc tutaj albo będziemy mieli tak zwany carryover z poprzedniego sezonu, albo Alpine zaprezentuje nową geometrię lusterek. Natomiast jeśli chodzi o tak zwaną płetwę rekina, no to w porównaniu do Zaubera nie mamy tutaj takiej typowej płetwy rekina, natomiast mamy takie charakterystyczne wycięcia w pokrywie silnika i tam znajdują się otwory, przez które też jest to gorące powietrze wyciągane przez pęd powietrza opływający tą pokrywę silnika. Na dzisiaj to by było wszystko, jeśli chodzi o nowy bolid Alpine. Dajcie łapkę w górę, subskrybujcie mój kanał i widzimy się już niedługo.